ostatniej sesji znowuż mamy przerwy w transmisji, no a płacimy za to, także że bardzo proszę mówić do mikrofonu, bo niestety bardzo czułe są te mikrofony, nagrywają lub nie nagrywają, jeżeli ktoś się odwraca i mówi po prostu do kogoś. Także bardzo proszę o przestrzeganie tego, co też powiedziałem. Wysoka Rado, otwieram 29. sesję Rady Gminy w Bożęcinie, zwołaną na dzień dzisiejszy. Uprzejmie informuję, iż dzisiejsze obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Osoby, które pozostają na sali, wyrażają zgodę na transmisję oraz rejestrację. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania z sesji będą zamieszczone na stronie VIP Urzędu Gminy Bożęcin w zakładce Rada Gminy. Tak cały czas. Bardzo proszę Wysoka Rado o potwierdzenie kworum. Jeszcze pan radny Czaja. Jeszcze chwileczkę czekamy. Dziękuję. W dzisiejszych obradach bierze udział 13 radnych przy 2 nieobecnych. Stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania wiążących decyzji. Wysoka Rado, wraz z zawiadomieniem otrzymali Państwo porządek obrad. Czy do porządku obrad są jakieś pytania lub uwagi? Nie słyszę, w związku z tym poddaję pod głosowanie porządek obrad na dzisiejszą sesję. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Za przyjęciem porządku obrad na dzisiejszą sesję głosowało 13 radnych, czyli wszyscy obecni. Stwierdzam, że porządek obrad na dzisiejszą sesję został przyjęty jednogłośnie. Wysoka Rado, i przechodzimy do kolejnego punktu, przyjęcia protokołów z ostatnich 2 sesji Rady Gminy. Proponuję, aby przyjąć je bez odczytywania. Czy są inne propozycje? Z tym, że głosujemy najpierw pierwszy, a później drugi porządek obrad. Dziękuję. Za przyjęciem protokołu z przedostatniej sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych, a więc wszyscy obecni. I przechodzimy do głosowania protokołu z ostatniej sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. W tym wypadku również wszyscy radni głosowali za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej pana wójta. Bardzo proszę pana wójta o sprawozdanie. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Sołtysi, Szanowni Państwo. Ostatnia zwyczajna sesja Rady Gminy Bożęcin odbyła się w dniu 12 listopada bieżącego roku. Niniejszym informuję o działalności międzysesyjnej w okresie od ostatniej sesji. Zrealizowane zostały roboty budowlane polegające na wykonaniu przepustu oraz nawierzchni z kostki brukowej pod peron przystankowy w miejscowości Waryś na działce nr 55
Prace realizowane w ramach zadania pod nazwą zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem. Wartość robót 16 788 zł 37 groszy. Zawarta została umowa na zakup i montaż wiaty przystankowej na działce nr 55 w miejscowości Waryś przy drodze powiatowej. Wartość zadania to kwota 10 653 zł 65 groszy. Zamontowano lustro drogowe na drodze gminnej nr 250030K Waryś-Pasieka w miejscowości Waryś. Wartość robót 700 zł. Zawarto umowę na dostawę i montaż kabin dla zawodników rezerwowych na boisko piłkarskie w miejscowości Przyborów, klub sportowy Błękitni Przyborów. Wartość robót 19 872 zł 86 groszy. Zawarto umowę na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 250028K Bielcza-Biadoliny i 250027K Biedacz-Grądy, działka nr 1499 w miejscowości Bielcza. Wartość robót 5535 zł. Przesłano do biur projektowych zaproszenie do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym na terenie gminy Bożęcin dla zadania pod nazwą budowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w gminie Bożęcin. Zawarto umowę na dostawę i montaż żaluzji poziomych, aluminiowych i pionowych materiałowych w budynku Urzędu Gminy w Bożęcinie w ramach zadania pod nazwą remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Bożęcinie. Wartość robót 4090 zł. Zakończono prace związane z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr K250023 Łęki, Ciupina, Górka, Szczepanów na działkach nr 1095, 1408 i 1115 w miejscowości Łęki. Wartość robót 29 860 zł 6 groszy. Trwają prace związane z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bożęcin z podziałem na 3 części. Dobiegają końca prace związane z częścią numer 2 pod nazwą sieć wodociągowa przy drodze gminnej Wojnicka w Bielczy. Wartość robót 76 500 zł. Rozpoczęto roboty przy wykonaniu zadania pod nazwą rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bożęcin z podziałem na 3 części. Część numer 1 pod nazwą odcinek sieci wodociągowej w Łękach o długości 148 metrów. Na dzień dzisiejszy wykonano przewiert sterowany pod drogą powiatową Łęki-Wokowice do działki nr 1611 oraz włączenie do sieci wodociągowej PCV FI 160. Całkowita wartość robót wyniesie 36 048 groszy, 48 zł 34 grosze. Gmina Bożęcin otrzymała dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina w wysokości 248 010 zł. Środki z tego programu przeznaczone będą zgodnie z jego założeniami na wykonanie analizy stanu cyberbezpieczeństwa jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawę zabezpieczenia samorządowych systemów informatycznych. Grant będzie przeznaczony na zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej. W ramach programu Gmina Bożęcin planuje zakup routera klasy UTM wraz z licencjami, serwera stanowiącego kontroler domeny wraz z wymaganymi licencjami, serwera kopii zapasowych, 21 stacji roboczych I/O, których forma umożliwia pracę w urzędzie, jak również w sytuacjach wprowadzenia zdalnej pracy z domu za pośrednictwem szyfrowanego połączenia. Aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy. W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości 3 szkoły z terenu naszej gminy otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyborowie otrzymała wsparcie w wysokości 60 000 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożęcinie Górnym otrzymała wsparcie w wysokości 70 000 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielczy otrzymała wsparcie w wysokości 60 000 zł. Katalog wyposażenia, które zostanie zakupione, obejmuje drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki, prezentacji swoich osiągnięć, czyli kamery, green screeny, mikrofony oraz stacje lutownicze. Szkoła w Bożęcinie Dolnym otrzyma dofinansowanie w ramach drugiej transzy tego programu. Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Bożęcinie w ramach dotacji otrzymanej od wojewody małopolskiego zakupiło za kwotę 38 579 zł 50 groszy środki ochrony indywidualnej z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia
Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej przed skutkami wystąpienia COVID-19. Po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzesku wprowadzono ograniczenie odwiedzin mieszkańców na terenie DPS. Zarządzenie w wyżej wymienionej sprawie zostało zatwierdzone przez samorząd mieszkańców. Podpisano umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie na dofinansowanie w kwocie 25 100 zł DPS w związku z trzecim naborem do projektu Bezpieczny Dom – Wsparcie dla kadry domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bożęcinie w ramach rozwoju pomocy społecznej realizował działania projektowe socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin poprzez przeprowadzenie 5 warsztatów kompetencji społecznych z elementami problematyki wychowawczej dla 10 rodzin z terenu gminy Bożęcin. W dniu 28 listopada bieżącego roku w Bożęcinie odbył się zjazd oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, na którym podsumowano działalność ustępującego zarządu oddziału gminnego, dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2021-2026 oraz wyboru delegatów na zjazd oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Obrady były też okazją do wyznaczenia zadań i celów programowych. W dniu 2 grudnia przekazane zostały oczyszczacze powietrza, które zakupiono w ramach promocji projektu Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Poddziałanie 442 wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego oraz poddziałanie 443. Oczyszczacze przekazano do następujących przedszkoli: publiczne przedszkole w Bożęcinie Górnym 2 sztuki, publiczne przedszkole w Bielczy 1 sztuka, publiczne przedszkole w Przyborowie 1 sztuka. Rozpoczęto działania związane z podpisywaniem umów darowizny i przekazaniem sprzętu komputerowego użyczonego przez gminę Bożęcin beneficjentom projektów Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Bożęcin, etap pierwszy, etap drugi i etap trzeci, których okres trwałości skończył się w roku bieżącym. Umowy będą podpisywane w Urzędzie Gminy poszczególnymi miejscowościami w wyznaczonych terminach. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu wójtowi. Czy do sprawozdania są jakieś pytania? Bardzo proszę, zgłasza się pan radny Prus. Ja mam takie pytanie, w jakiej kwocie, jaka pula przyszła tych pieniędzy na wyposażenie szkół? To było na każdą szkołę po takiej kwocie? Czy jakaś pula pieniędzy przyszła i to zostało rozdzielone na szkołę? Nie przyszła pula. Szkoły wnioskowały indywidualnie o przyznanie środków finansowych i na podstawie złożonych wniosków te wnioski były rozpatrywane w ramach programu. Co do jednej placówki oświatowej, czyli szkoły w Bożęcinie Dolnym, ten wniosek jeszcze nie został rozpatrzony, więc tutaj szkoła oczekuje na rozstrzygnięcie w drugiej transzy. Rozumiem, czyli nie było dzielenia, tylko ile ktoś zgłosił. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawach. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy zasobów gminy Bożęcin. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15, artykułu 40 ustęp 1 i artykułu 41 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną, oraz artykułu 21 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych w zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną ze zmianami, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bożęcin, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 27/223/2021 Rady Gminy Bożęcin z dnia 29 października 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bożęcin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uzasadnienie do projektu uchwały. W związku z postępowaniem nadzorczym Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zachodzi konieczność uwzględnienia zmian w uchwale nr 27/223/2021
Rady Gminy Bożęcin z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bożęcin wynikających z oceny nadzorczej wyżej wymienionej uchwały. Przedstawiony projekt uchwały zawiera wszystkie elementy dostosowujące przedmiotową uchwałę do sugestii przekazanych przez organ nadzorczy. Wysoka Rado, ten projekt uchwały był na komisjach. Komisje w połączonym składzie pracowały nad jego treścią. Bardzo proszę przewodniczących komisji lub sekretarzy o odczytanie wniosków dotyczących tego projektu uchwały. Komisja Oświaty i Komisja Prawa. Wszyscy jednogłośnie za projektem uchwały. Dziękuję. Natomiast Komisja Rewizyjna i Rolnictwa również jednogłośnie za. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Wysoka Rado, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sali. Uchwała została przyjęta i nosi numer 29/236/2021. Przechodzimy, Wysoka Rado, do drugiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w istniejącej społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pomijam podstawę prawną, oraz artykułu 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, pomijam podstawę prawną z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Paragraf 1 podpunkt 1. Zatwierdza się wniosek wójta gminy Bożęcin do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę Bożęcin udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku, rynek 16 32 700 Brzesko, KRS 000 92 80 77. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 2. Wsparcie, o którym mowa w ustępie 1, pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą budowa budynku wielorodzinnego, inwestycja nr 9 spółki SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegającą na budowie budynku wielorodzinnego na terenie gminy Bożęcin, polegającą na realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w wyniku którego planuje się utworzenie 50 lokali mieszkalnych. 3. Wniosek, o którym mowa w ustępie 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały. Zgodnie z artykułem 33m ust. 1, artykułem 33l punkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, pomijam podstawę prawną, gmina Bożęcin zamierza wystąpić o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę Bożęcin udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysoka Rado, ten projekt uchwały również był w pracach poszczególnych komisji. Bardzo proszę o relację. Komisje Oświaty i Komisje Prawa opiniują pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym. Komisja Rewizyjna i Komisja Rolnictwa opiniują pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciw. Rozumiem. Czy do projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym poddaję projekt. Bardzo proszę, pan wójt. Może
miało do powiedzenia, więc na chwilę obecną jesteśmy na etapie przygotowania koncepcji, jeżeli chodzi o budowę mieszkań w miejscowości Łęki. Będzie to zabudowa szeregowa, wielorodzinna, najprawdopodobniej w 3 segmentach. Gminy mogą pozyskać 10% środków finansowych na zagospodarowanie terenu na powstającym osiedlu. Stąd też ta uchwała, która pozwoli nam wystąpić do Funduszu Mieszkalnictwa o środki finansowe na ten cel, które wniesiemy do spółki w zamian za objęte udziały. Jeżeli chodzi o zadanie, które chcemy zrealizować w ramach tych 10%, to oczywiście infrastruktura wodociągowa, zjazd, drogi wewnętrzne ściągami pieszymi plus plac zabaw, który będzie ogólnodostępny dla zainteresowanych mieszkańców. No i co jest ważne, zgodnie z planem na chwilę obecną zamierzamy rozpocząć, spółka SIM Małopolska zamierza rozpocząć realizację inwestycji w 4. kwartale 2022 roku od właśnie wykonania tej infrastruktury. Dziękuję. Czy są jakieś pytania może do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 11 radnych za, przy 2 głosach przeciwnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta i nosi numer 29/237. Wysoka Rado, i przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bożęcin. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną, oraz artykułu 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a i artykułu 6r ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zmienia się uchwałę nr 12/104/2020 Rady Gminy Bożęcin z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bożęcin, pomijam podstawę prawną, w ten sposób, że pierwsze, paragraf 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: odpady komunalne niesegregowane, zmieszane, czyli mokre, oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października odbierane będą z częstotliwością raz na tydzień z zabudowy wielorodzinnej, wielolokalowej i raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. W pozostałych miesiącach odbierane będą z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu. 2. Paragraf 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: odpady komunalne ulegające biodegradacji, bioodpady stanowiące odpady komunalne w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy poddać procesowi kompostowania z zachowaniem sztuki ogrodniczej w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. W przypadku braku możliwości ich kompostowania należy je na miejscu gromadzić w dostarczonych przez przedsiębiorcę workach, odbieranych w ramach tzw. wystawki przydomowej nie rzadziej niż raz w miesiącu. 3. Paragraf 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyta odzież, zużyte opony, wystawione przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień co najmniej jeden raz w roku lub przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie od 1 marca 2022 roku. I uzasadnienie do projektu uchwały. Zgodnie z artykułem 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną z późniejszymi zmianami, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wysoka Rado, ten projekt uchwały również był w poszczególnych komisjach. Słucham, jaka jest opinia poszczególnych komisji. Komisja Rewizyjna i Komisja Rolnictwa projekt uchwały opiniują pozytywnie jednogłośnie i również Komisja Oświaty i Komisja Prawa opiniują pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem, proszę o naciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sali. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i nosi nr 29 łamane przez 238 przez 2021. Wysoka Rado, i przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. Czytam projekt uchwały. Na podstawie artykułu 211, artykułu 212, artykułu 214 do 215 oraz artykułu 235 do 237 oraz artykułu 243 ustęp 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pomijam podstawę prawną, i artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pomijam podstawę prawną, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Bożęcin na rok 2021 nr 19 łamane przez 182 przez 2020 Rady Gminy Bożęcin z dnia 29 grudnia 2020 roku, zwanej dalej uchwałą budżetową, dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy. W planie dochodów budżetu Gminy Bożęcin na rok 2021 określonym w paragrafie pierwszym uchwały budżetowej, punkt pierwszy, podpunkt pierwszy. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2500 zł, a zmniejsza o kwotę 577 999 zł 71 groszy do kwoty 52 350 120 zł 33 grosze, w tym pierwsze, plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2500 zł, a zmniejsza o kwotę 577 999 zł 71 groszy do kwoty 43 593 185 zł 27 groszy. 2. Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 8 756 935 zł 6 groszy, jak poniżej w tabeli. W planie wydatków budżetu Gminy Bożęcin na rok 2021 określonym w paragrafie drugim uchwały budżetowej, punkt 2, podpunkt 1, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1000 zł, a zmniejsza o 576 499 zł 71 groszy do kwoty 54 866 928 zł 41 groszy, w tym pierwsze, plan wydatków bieżących zwiększa się o 1000 zł, a zmniejsza o 576 499 zł 71 groszy do kwoty 42 306 767 zł 8 groszy. 2. Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 12 560 161 zł 33 grosze, jak poniżej w tabeli.
4. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Bożęcin na rok 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały budżetowej pozostają bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wysoka Rado, ten projekt uchwały był również w poszczególnych komisjach. Pani skarbnik wyjaśniała całe zagadnienie. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie słyszę, w związku z tym pytam, jak głosowały komisje? Komisje Oświaty i Prawa opiniują pozytywnie jednogłośnie. Komisja Rewizyjna i Rolnictwa opiniują pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. W związku z tym, że opinie komisji były jednogłośne, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Wysoka Rado, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Przy jednym braku głosu stwierdzam, że uchwała została przyjęta i nosi numer 29/239/2021. I Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, drugiego zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. Czytam projekt uchwały. Na podstawie artykułu 211, artykułu 212, artykułu 214 do 215 oraz artykułu 235 do 237 oraz artykułu 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pomijam podstawę prawną, i artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pomijam podstawę prawną, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. W uchwale budżetowej gminy Bożęcin na rok 2021 nr 19/182/2020 Rady Gminy Bożęcin z dnia 29 grudnia 2020 roku, zwanej dalej uchwałą budżetową, dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy. W planie dochodów budżetu gminy Bożęcin na rok 2021 określonym w paragrafie 1 uchwały budżetowej, punkt pierwszy podpunkt 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 190 300 do kwoty 52 540 420 zł 33 groszy, w tym 1. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 300 zł do kwoty 43 593 485 zł 27 groszy. 2. Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 190 000 do kwoty 8 946 935 zł 6 groszy, jak poniżej w tabeli. Punkt 2. W planie wydatków budżetu gminy Bożęcin na rok 2021 określonym w paragrafie 2 uchwały budżetowej, punkt 2 podpunkt 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190 300 do kwoty 55 057 228 zł 41 groszy, w tym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 300 zł do kwoty 42 307 067 zł 8 groszy. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 190 000 do kwoty 12 750 161 zł 33 groszy, jak poniżej w tabeli. Punkt 3. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na rok 2021 z podziałem na poszczególne zadania, jak w tabeli. Paragraf 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały budżetowej pozostają bez zmian. Paragraf 3.
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Również ten projekt uchwały był na poszczególnych komisjach. Komisje zajmowały się tym projektem. Pani skarbnik wyjaśniała, o co chodzi w projekcie. Jak głosowały komisje? Komisja Oświaty i Komisja Prawa głosują za jednogłośnie, pozytywnie. I Komisja Rolnictwa i Rewizyjna również pozytywnie, jednogłośnie. Opinie. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania lub uwagi? W związku z tym poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego podjęciem? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Wysoka Rado, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, a więc wszyscy obecni na sali. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i nosi nr 29/240/2021. I Wysoka Rado, wyczerpaliśmy głosowanie nad projektem uchwał. Przechodzimy do punktu następnego. Wolne wnioski. Wysoka Rado, na moje ręce wpłynęło pismo wojewody małopolskiego. Szanowni Państwo, przewodniczący rad gmin, powiatów oraz sejmików województwa małopolskiego. Drodzy samorządowcy, pragnę Państwa poinformować, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego przekazuje kolejne wsparcie dla samorządów na realizację zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, tym razem na rozwijanie połączeń komunikacyjnych. Dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, tzw. FER-PA, są kompleksowym programem wsparcia przez rząd polski społeczności lokalnej. Program ten przyczynia się do zmniejszenia skali wykluczenia komunikacyjnego, zwiększenia mobilności społecznej, a przez to do podwyższenia komfortu życia mieszkańców naszych małych ojczyzn i rozwoju gospodarki. Informuję, iż nabór na rok 2022 startuje 1 grudnia i potrwa do 15 grudnia 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, gdzie zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy o dopłatę w 2022 roku z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych organizatora z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych z wyłączeniem przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dziale ogłoszeń i komunikatorów prasowych. Zachęcam do włączenia się samorządów w likwidację białych plam komunikacyjnych na terenie Państwa aktywności. Proszę także o upowszechnienie informacji o ogłoszonym naborze wśród Państwa radnych i innych zainteresowanych. Z wyrazem szacunku, wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wysoka Rado, na moje ręce wpłynęła skarga mieszkanki Bielczy, którą skierowałem do Komisji Skarg i Wniosków. Jeżeli Państwo są zainteresowani jej treścią, można się z nią zapoznać. I Wysoka Rado, pozwoliłem sobie przygotować oświadczenie w imieniu Rady Samorządu oraz Pana Wójta. Wysoka Rado, Panie Wójcie, w obliczu narastającego kryzysu na wschodniej granicy naszego kraju w imieniu Samorządu Gminy Bożęcin oraz mieszkańców gminy wyrażamy pełne wsparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji. Bądźcie czujni, wierni składanej przysiędze oraz Konstytucji. Solidaryzujemy się z Waszymi rodzinami, jesteśmy z Wami. Murem za polskim mundurem. Dziękuję. Czy
w wolnych wnioskach są jakieś pytania lub uwagi? Do dyskusji zgłasza się pani radna Hoczyńska. Bardzo proszę. Szanowna Rado, Panie Wójcie, w związku z odczytaniem przez Pana Przewodniczącego właśnie pisma odnośnie składania wniosków o dofinansowanie do komunikacji publicznej, akurat w Bielczy taka sytuacja, wnioskowałam już w ubiegłym roku, że jeden przewoźnik całkiem zawiesił. Zostaliśmy tylko o 4 kursach do powiatu, gdzie znajduje się szpital powiatowy i poradnie specjalistyczne. A w tej chwili, właśnie w ostatnim tygodniu, mieszkańcy donoszą mi, że przewoźnik zapowiada zawiesił już jeden kurs i zapowiada zawieszenie następnych kursów. Dlatego chciałabym, Panie Wójcie, żeby Pan Wójt podjął właśnie w tej sprawie po prostu jakieś decyzje, ponieważ Bielcza zostanie całkiem bez połączenia ze szpitalem powiatowym, z powiatem i z przychodniami specjalistycznymi. Proszę? No też. Policja przyjedzie. Akurat to jest taki środek, że bardzo chętnie nie trzeba dużo tego. I mam drugą interpelację wspólnie z kolegą Pawłem do wójta gminy za pośrednictwem przewodniczącego Rady Gminy. Zwracamy się do Pana Wójta o podjęcie pilnych działań w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Krakowie, oddział Brzesko, w sprawie wyrwy powstałej na rzece Uszwica w miejscowości Bielcza. Wyrwa znajduje się około 100 metrów od mostu w kierunku Bożęcina. Każdorazowo po wezbraniach rzeki przesuwa się w stronę wału i praktycznie wał jest już zajęty. Ponadto grozi niebezpieczeństwem, ponieważ pionowy dół około 7 metrów jest niezabezpieczony i może dojść do nieszczęścia, gdyby ktoś się nieopatrznie tam znalazł. Drugą sprawą jest, że na stronie, to jest druga interpelacja, też na rzece Uszwice, na stronie zachodniej obsunęła się skarpa z drzewami i blokują przepływ wody. Powyższy fakt wyrwy sołtys zgłaszała pracownikowi Urzędu Gminy kilka miesięcy temu. Po ostatnich wezbraniach wyrwa posunęła się i zajmuje już praktycznie wał. Jeżeli będą podtopienia, woda większa, przerwany zostaje wał, bo praktycznie już jest podmyty i zajęty, no i niestety woda idzie na Bielcze. Dlatego uważamy, że podjęcie w tych sprawach działań jest pilne i zasadne. Proszę. Dziękuję. Wysoka Rado, pan Marcin Nasiadka, bardzo proszę, zgłosił się do dyskusji. Dziękuję. Szanowna Rado, Panie Wójcie, ja podobnie jak przedmówczyni tutaj odnośnie komunikacji miejskiej, Waryś ma podobny problem, bo przeważnie ta komunikacja przebiega przez Bielcze i kończy się albo jedzie dalej przez Waryś. W związku z tym proszę też mieć na uwadze miejscowość Waryś. Następną sprawą prosiłbym o interwencję w starostwie powiatowym odnośnie wyjazdów ze żwirowni. Tutaj na drodze powiatowej, jak wyjazd ze żwirowni w Bielczy został ładnie wyremontowany odcinek, myślałem, że pozostała część wyjazdów w miejscowości Waryś zostanie również wyremontowana, no ale widzę, że powiat jednak skończył na odcinku tym między Warysiem a Bielczą. Następną sprawą, Panie Wójcie, na drodze gminnej jadąc od Warysia do Bożęcina przy działce 222 mamy taką dużą topolę. Tam jest część kona rogu umarłych i one są centralnie nad drogą gminną. Także prosiłbym o interwencję, ponieważ przy wiatrach, przy niesprzyjającej pogodzie może spowodować jakieś zagrożenie w ruchu. Dziękuję. Dziękuję. Do dyskusji zgłasza się również pan radny Prus. Bardzo proszę. Panie Wójcie, ja tu mam taką propozycję z racji tego, że już przed momentem głosowaliśmy nad uchwałą śmieciową, to żeby odciążyć może budżet gminy
to w Polsce są organizowane zbiórki odpadów elektronarzędzi. Jest to zbiórka, którą tak na dobrą sprawę organizują ochotnicze straże pożarne. Można tam oddawać telewizory wielogabarytowe, małogabarytowe, urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, sprzęt audiowizualny, narzędzia. Jest tutaj pełna gama tego, co obywatel może się tego pozbyć. Wystarczy tylko wyrazić zgodę na zbiórkę przy poszczególnej OSP i za każdą uzbieraną tonę taka jednostka otrzymuje 200 zł. Ja myślę, że żeby odciążyć budżet gminy w związku z sytuacją finansową i ze śmieciami, chyba nie ma nic na przeszkodzie, żeby taką akcję zainicjować. Z racji tego, że nawiązując do mojej przedmówczyni pani sołtys, rzeka Uszwica, która biegnie przez miejscowość Bielcza, sami dobrze wiemy, jak nieuregulowane jest to koryto, a jednostka OSP w Bielczy dysponuje w tym momencie bardzo, bardzo prężnymi i dysponującymi dużą ilością czasu chłopakami, wystosowała tutaj pismo do gminy o zmianę przeznaczenia auta Citroen Jumper na pojazd specjalny GLM. Nie będę się rozwijał w tym temacie, bo wójt zna temat, więc ja to może nie będę o szczegółach mówił z racji tego, że przewodniczący mówił, żeby się nie rozgadywać za bardzo, bo to wszystko kosztuje. Natomiast brakujące wyposażenie do tego pojazdu jest następujące. O tym muszę powiedzieć. To jest klucz, stojak, plecak, deska ortopedyczna, między innymi liny. Liny, które właśnie, gdyby nie daj Boże ktoś tam wpadł do tej rzeki, a jest tam skarpa o 6 metrach, z racji tego, że ta nasza jednostka jest najbliżej, to takie wyposażenie adekwatne do ratowania kogoś na wodzie. A przypominam, że chłopaki mają przeszkolenia, bo teraz kończyli te kursy. Nie wyobrażam sobie, żeby takiego czegoś na wyposażeniu nie mieli. Myślę, że wójt jako patronat ochotniczych straży pożarnych nie będzie stał na drodze, żeby raz przekwalifikować ten pojazd. Oczywiście wszystko w ramach finansów, jakie mamy, a wiem, że tam mamy jakieś pieniądze covidowe i tak dalej, więc myślę, że można to tak pospinać wszystko, żeby tą jednostkę z racji tego, co mówię, doposażyć. I życzyłbym sobie tutaj z panem wójtem być w komunikacji telefonicznej, byśmy się informowali, ja do pana, pan do mnie. Myślę, że do końca roku to można było chyba tutaj uzbroić tą jednostkę w ten sprzęt i wyrazić zgodę na to, żeby ta zbiórka tych elektroodpadów ruszyła. Nie ma jednej straży. Już ruszyła? Ale to ogłosił ksiądz. Ale i teraz finanse będą dla kogo? Dla parafii? Nie, dla straży pożarnej. Dla straży pożarnej? Można składać pod strażą pożarną. Aha. Się to składa dla straży pożarnej. To bardzo fajnie, bo chyba w przekazie nikt tego nie mówił, jestem pierwszy, który to mówi, także to dobrze, że powielam coś, co już zostało zrobione. Rozumiem, że państwo między sobą wyjaśnią sprawę dotyczącą właśnie tego tematu. Wysoka Rado, skoro jesteśmy przy strażach, miałem przyjemność uczestniczyć w gminnym zjeździe straży pożarnych naszych tutaj Druhów i na moje ręce zostały złożone bardzo serdeczne podziękowania dla wszystkich radnych za wsparcie wszystkich strażaków na terenie gminy Bożęcin, co też z przyjemnością państwu przekazuję. Wysoka Rado, ja mam jeszcze jeden punkt. Otóż przebywając w miejscowości Dołęga zostałem poinformowany, że ostatnie słupy w Bożęcinie, nie wiem czy to jest jeden słup, czy jest ich więcej, prawdopodobnie jest to 3 słupy, po prostu nie wyłącza się w ogóle prąd na tych słupach, świecą się na okrągło. Ja to zgłaszałem panu sołtysowi Jagniówki, miał przekazać panu wójtowi, nie wiem czy zrobił to czy nie, ale gdyby była możliwość, żeby zweryfikować to i rzeczywiście postarać się o to, żeby były jakieś tam oszczędności z tego tytułu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy w wolnych wnioskach?
Nie słyszę. Wysoka Rado, w związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam 29. sesję Rady Gminy w Bożęcinie, zwołaną na dzień dzisiejszy. Dziękuję Państwu za uczestnictwo.